Nasz poradnik składa się z 10 kluczowych punktów, których bez problemu da się przestrzegać w warunkach domowych. A ich stosowanie naprawdę przyniesie korzyści. Co zrobić? Przedstawiamy 10 przykazań zdrowych stóp. Przestrzegając tych 10 przykazań, musisz być zdeterminowana i cierpliwa i mieć przed sobą jasno określony cel, dobre samopoczucie. Nasze 10 przykazań. 1. Chroń się przed wpływem gorąca i zimna, unikaj chodzenia boso po rozgrzanym piasku i innych gorących powierzchniach, np. W saunie, analogicznie, jeśli w nocy marzną ci stopy, załóż skarpetki. Nigdy nie grzej stóp kocem elektrycznym ani termoforem, nie chłodź ich także lodem. 2. Obmywaj stopy w odpowiedni sposób, aby twoje stopy cieszyły się zdrowiem i zawsze miały odpowiednią temperaturę. Codziennie obmywaj je ciepłą wodą i używaj miękkiego mydła o obojętnym odczynie. Dbaj o to, by kąpiel nie trwała dłużej niż 10 minut. 3. Dbaj o odpowiednie nawilżenie, dbaj o to, by stopy nie były ani zbyt nawilgotnione, ani zbyt suche. Po skończonej kąpieli dokładnie wytrzyj je do sucha. Powinnaś zawsze starać się, by skóra na stopach była odpowiednio nawilżona i dostatecznie gładka, w tym celu wystarczająco może pomóc ci używanie kremu nawilżającego. 4. Dbaj o paznokcie, lepszym sposobem, by regulować długość paznokci będzie używanie pilniczka, a nie obcążek. Paznokcie można piłować raz na tydzień lub, jeśli sytuacja tego wymaga, częściej. Odpowiedni kształt paznokcia można mu nadawać używając odpowiednich pilniczków. Dobrym pomysłem jest też poświęcenie kilku chwil od czasu do czasu na obserwację, czy na paznokciach nie pojawiają się jakieś niepokojące zmiany, przebarwienia. Zmiany w strukturze, szorstkie powierzchnie. Istotne jest także to, by twoich pilniczków i innych utensyliów do higieny stóp używała tylko jedna osoba, ty. 5. Dobieraj odpowiednie dla siebie obuwie, choć tylko dopasowanych butach, zarówno w domu, jak i poza nim. Jeśli kupiłaś sobie nową parę, staraj się nie chodzić w nich bez przerwy od pierwszej przymiarki. Próbuj stopniowo je rozchodzić. Istotne jest to, by w butach czuć się wygodnie, by nie były ani zbyt ciasne, ani zbyt luźne. 6. Bądź ostrożna z substancjami drażniącymi, by chronić zdrowie stóp, unikaj ich kontaktu z różnymi substancjami drażniącymi. Staraj się, by nie miały styczności z alkoholem, słoną wodą, jodyną ani żadnymi preparatami na przyspieszone gojenie się odcisków. Jeśli chcesz się pozbyć drobnych włosków, nie używaj golarki. Jeśli musisz użyć bandażu, zadbaj, by był to bandaż nie powodujący żadnych reakcji alergicznych. 7. Obserwuj stan swoich stóp, to bardzo istotne, a nie zajmuje wiele czasu. Stopy trzeba obserwować codziennie. Jeśli wydaje ci się, że ktoś inny również powinien je zobaczyć, poproś o to. Obserwując stan swoich stóp, w pierwszej kolejności zwracaj uwagę na jakiekolwiek rany, rozcięcia, odciski, zadrapania, zgrubienia, opuchnięcia czy zaczerwienienia. Jeśli zauważysz którekolwiek z nich, dowiedz się, w jaki sposób możesz je wyleczyć, by twoje stopy wróciły do pełni zdrowia. 8. Spaceruj, choć każdego dnia, ale nigdy boso. Możesz wybrać się na spacer przez 3-4 kwadranse. By poćwiczyć stopy, unieś nogi do góry i rozruszaj nieco staw skokowy, unosząc i opuszczając samą stopę. Powtarzaj to przez 5 minut, 2 lub 3 razy dziennie.
Jeśli nie masz tyle czasu i nie możesz pozwolić sobie na tak długie chodzenie, jakakolwiek inna aktywność fizyczną także odniesie rezultaty. 9. Kontroluj poziom glukozy. Zawsze staraj się, by utrzymywać poziom cukrów i skrobi na odpowiednim poziomie. Dodatkowo, staraj się nie pić alkoholu i nie palić tytoniu. Przestrzegaj odpowiedniej diety, która ci to zapewni, chociaż może być to czasem uciążliwe. Zobaczysz, jak odwdzięczą ci się za to nie tylko twoje stopy, ale też całe ciało. 10. Umów się na wizytę, a jeśli uważasz, że jakaś rana lub zmiana na stopach nie jest do końca normalna i może być niebezpieczna, nie wiesz też, co jest jej przyczyną ani jak sobie z nią poradzić, najlepszym wyjściem będzie wizyta u specjalisty. Lekarz zajmujący się stopami to podiatra lub podolog. Pamiętaj, zawsze musisz być świadoma swoich potrzeb i niepokojów. Jeśli masz złe przeczucia, nie wahaj się i umów się na wizytę. Czy te porady podziałają? Czy podziałają czy nie, to wszystko zależy tylko od ciebie. Twoje stopy będą cieszyć się takim zdrowiem, na jakie im pozwolisz. Te wskazówki to klucz do zdrowych stóp i z reguły się sprawdzają, jeśli stosujesz je konsekwentnie i nie zapominasz o ich istocie. Pozostałe zalecenia. Najważniejsza rzecz to, byś zawsze była konsekwentna w dbałości o stopy. Nieważne gdzie się znajdujesz, nie zapominaj o tym, co właśnie przeczytałaś. Obserwuj stan twojego zdrowia, używaj Pumeksu. Pamiętaj, że stopy stanowią część ciebie. Nie stosuj żadnych chemicznych preparatów do stóp z niewiadomych źródeł. Może ci się wydawać, że to nie ma żadnego związku ze stopami, ale przestrzeganie zbilansowanej diety to dbałość o swoje zdrowie całego ciała. I na koniec, odpowiednia dieta. Bez wyjątku,